Cześć, cześć, cześć. Dobra, ja sobie testuję dziś bursztynowe. Dawno nie było, co? Tak z 2 tygodnie nie nagrałem nic na bursztynie. Co my tu mamy? Tylko pospolite. Kombinuję i z różnymi miejscami i z różną przynętą. O. I teraz tak. Teraz mam tu porzeczki na tych zestawach. Prędzej miałem żurawinę. I jeszcze do tego jakieś truskawki na pewno. Kalmary, wszystko co czerwone, ale teraz się przerzuciłem na porzeczkę, bo na porzeczkę wpadł taki fajny amur 7-kilogramowy. Generalnie to te ryby, które są prędzej, łącznie z tym, o ten jest na przykład na żurawinę wyciągnięty, karpiszon, to stałem sobie tutaj na tym 130, czy jak mi się tam ustawiał, no tym pomoście tam, na 15 metrów tam rzucałem. Na 8 w ogóle nic mi nie bierze, na 15 są brania, 15-16. Ale mówię, podejdę na ten pomost tutaj, w sumie bardziej to stanowisko karpiowe. No kiedyś się łowiło, wam też raz na transmisji pokazywałem, że mi tu coś bierze. I to był podobny setup jak się łowi na 9.4. Także wydaje mi się, że mogą być to podobne ryby. Także ja stoję. Sprawdzam. Zobaczymy. Musiałbym na pewno wziąć i zanęcić. Tu nęciłem jakiś czas temu żurawiną. Ale coś, jakąś porzeczkę bym musiał chyba znaleźć. Nie wiem, czy jakąś mam porzeczkę. Porzeczka z białymi robakami, kukurydzą. No w sumie, dobra. Nie zaszkodzi. Jeżeli ten się film pojawił na internecie, na YouTubie, to znaczy, że brał ryby. I było co pokazać. Dobra. To ja tam łowię, zobaczymy, czy coś będzie brało sensownego. Bo co ciekawe, kolejny duszek i na tą żurawinę. No ja nie do końca nie wiem, co stosować. Tam jest jakieś fajne branie teraz na porzeczkę. A, ja mam porzeczkę założoną na lewym zestawie, ale żółtą. I na żółtą leży to. Nic się nie dzieje. A tu na tą fioletową biorą. Też nie wiem, dlaczego tak jest. To jest jakiś mały karpiszon. Żeby chociaż więcej było tych kolorowych. Może znajdę jeszcze jakiś sposób inny, żeby brały karpie duchy. Dobra, szukam, myślę, kombinuję. Oby więcej. O, akurat wywołałem, że nie bierze. Może będą brały. No to byłoby dobre, bo to mówiłoby to, że niekoniecznie kolor, a bardziej smak właśnie porzeczki mi pasuje. Może jeszcze dołożę pop-up kuleczki normalnie do tego. A może te jagody, które są testowane na 8.3. Z tym, że wczoraj byłem sobie na 8.3 i ja miałem dużo słabsze rezultaty. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że w ogóle nie miałem, nie? Także dobra, ja sobie chyba tak zrobię. Zrobię sobie jagodę, 12. Zrobię sobie czarną porzeczkę i w sumie może zostać, chociaż... Nie, dobra, na jagodę to też zrobię. Zobaczymy w ten sposób. Porzeczka, jagoda. No to coś idzie teraz znowu na tą porzeczkę czarną, ale tam mi się coś dzieje na tą jagodę z porzeczką. Jakby to była jakaś inna ryba niż pospolity karp. Zaczynają mi męczyć. Myślę, czy coś teraz z tej żurawiny zmienić. Coś muszę iść w kierunku tych porzeczek i jagód. To potężne branie przypomina jakiegoś szalonego amura. Tam chyba szczytówkę 14, tak dobrze pamiętałem. Płacze jest zielona, ale wątpiłem, że mam tą najmniejszą. Zawsze z tymi aurami tak jest, no. Biorą, nie mogą połknąć. No. Szybciej, bo czas leci.
ulepszeń. Dobrze. A tu co, będzie faktycznie amurek? Jakiś taki mały, nie? No. Typowe zachowanie amurowe. No, 3 kg ma. Ale ledwo przekracza, dobrze. Branie się zaczęły. Ja tą puszeczkę chyba ustawię teraz zamiast tej żurawiny. Niech te zestawy będą zbieżne. Coś mam wrażenie, że ta pożyczka generalnie to działa za długo już na tym bursztynowym. Ile to już trwa? Długi czas, nie? Długi czas. Jeżyna jeszcze jest. Malina. Malinę też testowałem, też brały. Coś ja bym założył, albo... O, ja wiem. Tutti Frutti. Niech ten jeden taki zestaw będzie dziwny. Tutti Frutti. Bursztynek też lubi. Najlepsze rezultaty generalnie były chyba zawsze na Tutti Frutti. Dobra, ale to jest kolejne ciekawe branie na samą porzeczkę kukurydzę. Ciekawe co to teraz będzie. Ale biorą. Trudno powiedzieć, czy to będzie dobre branie, ale i to miejsce, i ten 40 też brały ryby. Tu jest dużo pospolitego karpia. Są tu amury w tym miejscu. Tam za to było więcej lustrzeni i zatorskich. 14. Jak gładziutko. Znowu trzeba będzie poczekać, żeby się ryba zdecydowała. Ja nie wiem, czy to nie zwiększę szczytówki, albo założę większej kulki tej. Zamiast 12 zdałem jagodę 16 może? Nie wiem. Teraz wychodzi taki 4-5. Może nie będę kombinował. Nawet 6. Dobra, nie ruszam. A no i jak dłuższy czas to Tutti Frutti się tam nic nie będzie działo, no to na pewno to zmienię. I się wygiął bardziej na początku niż chyba ta ryba będzie. Wielkościowo. Myślałem, że jest większa. Ale no to jest kolejna taka. No z 4. 4 na pewno ma. No, 4 kg ma. No, ta porzeczka funkcjonuje teraz. Że też minął ten okres działania tej żurawiny, którą na początku zanęciłem, albo już jest pod koniec. Zaczęła działać ta porzeczka, którą później rzuciłem. Zobaczymy. Chyba za chwilę sobie jeszcze donęcę. Tutti Frutti na razie nic. Cisza. Mamy godzinę 4. Może coś ciekawszego będzie brało. O, na przykład jakby golce wychodziły tak jak ten, to już byłoby bardzo fajnie. Golec, dobra ryba. Też już płaci. Ten będzie miał 6. No 5,5, dobra. 5,5 kg. Oby jak najwięcej właśnie takiego golców, żeby wychodziło, to też już byłoby dobrze tutaj. ,5 kg pospolity. Właśnie, to się zastanawiam znowu, to co prędzej mówiłem, czy zwiększyć szczytówkę, zmniejszyć, a może dać tu w tą kulkę jagodę, a jak zwykle rzuciłem ten zestaw do wody. Też nie jest to problemem, bo nie używam PVA, bo tak szkoda zawsze zmarnować. Na pewno muszę jedną rzecz zrobić. Tutaj sobie przestawiłem jakiś czas temu na porzeczkę, ale dałem tylko 15 metrów, nie 20 jak na tamtych zestawach, no i na 15 jest cisza. Może dam 19. To sprawdzam jeszcze 18, 19. Coś takiego, blisko tych 20. Ale w każdym razie 20 klips to chyba jest najlepszy. Dobra, coś się zdecydowało i ugryzło na tym środku, a patrzcie na prawym zestawie na tych 19. Zaraz po tym jak zmieniłem klips na prawidłowy jest branie. Nie wiem czy tam aktualnie siedzi ryba, ale na pewno było coś się tam działo, nie? Teraz tak, podniesiemy, zobaczymy. Pusto. No ale była tu ryba. Kręciła się już, a tak póki czas ten zestaw
leżał, nic się nie działo. Na Tutti Frutti w ogóle nie było brania. No i myślałem, że to jest duszek. A to te lustrzenia o pewnej godzinie trolują. Trolują! Nie lubię ich. Często wyglądają, jakby to jakiś miał być ładny, kolorowy. Ale nie. Na złość. Dobra, jest ryba tutaj na środku, jest ryba na prawym zestawie. Trochę ponaciągałem jak zwykle i trochę ryby przywołało, nie? Jak zwykle. Leżą, trochę się naciągnie, to potrafią za chwilę po tym uderzyć. Nie wiem jak to działa. Może trochę się gra oszukuje? Mam wrażenie, że zestaw został przerzucony? Nie wiem. Wiele osób potwierdza to zjawisko, że u nich się podobnie odbywa, czyli... Dlatego ja też nie naciągam tych zestawów. Wiele razy było pytanie, dlaczego one tak leżą. No leżą, no ja sobie po jakimś czasie tak zaczynam naciągać powoli, albo później dociągnę tak, o, żeby było sztywno, ale to w dłuższym czasie leżenia, jak się nic nie dzieje. A ostatecznie je przerzucam. Dobra, tu już jeszcze nie ma ryby. No teraz już jest, dobra. Ale maluszek, dobra, to w tym ja skorzystam teraz z tego, że rzucę tutaj chyba tą jagodę większą. I zamienię też ten dip na porzeczkę z jagody. I tu dam jagodę, ale 16. Tam jest branie. I w tym zestawie nie zmieniłem nic, dalej jest na chyba 19 ustawione. Dipsie, także 19, 20. To też zależy jaką siłą użyjecie. Jak przesadzicie z energią, ten zestaw doleci i trochę zawsze odbija i wraca. 8, 19 i rzucam tak mniej więcej o 70%. Prawie, że idealnie spada. Ale brania są teraz ładne. Godzina 5, 6. Tak jak to powinno być, nie? Że jak spot jest aktywny, to właśnie wtedy w tych godzinach biorą bardzo fajnie. No i tu tych ryb przybiera, więcej w siatce już jest, się nazbierało. Może to będzie coś większego, nie wiem, ale przypuszczalnie 5-6 kg. Maksymalnie. Muszę tą szczytówkę chyba jeszcze tu zwiększyć na te 21 z 14. No ale to jest pierwsza ryba teraz po zmianie tutaj 7. Na tę jagodę 16 i tutaj zmienię dipa. Chwilę temu na tym prawym i środkowym zestawie takie karpie po 2 kg, więc nie ma tematu. Chwilę temu wyskoczył mi taki fajny duszek 6-kilogramowy. Teraz na sam koniec jeszcze golec. O, super. No, także no, nic się tylko cieszyć. Idę sprzedać te ryby. Myślę, że jestem troszkę ponad godzinę tu w tym miejscu. Ciężko mi się zdecydować, jaka ryba była pierwsza. Na pewno początek tego filmu jest w okolicach godziny 18. Jak tą pierwszą rybę wyciągam, mamy godzinę 16. Wydaje mi się, że miałem chyba jedną czy dwie ryby przed tym złowione. Także idę to sprzedać. Kład mi się na pewno już skończył. Dobra, no to się widzimy. Jak będę sprzedawał to za chwilę. Dobra, w kawiarni co ja tu będę miał? Mam tego Amura 40. Tu mam chyba tego pospolitego, czyli jest to z kawiarni. Fakt jest taki, że nie ma co się w ogóle nastawiać na nie wiadomo jaki wynik. Nie wiem, jak będę miał 400, już będę chyba zadowolony. Plus kawiarnia 500 nie byłoby źle. Tylko, że czas siatkowy prawie 2 godziny. Ale myślę, że mówiłem na jakieś
50% możliwości. Cały czas inne przynęty, zanęty. Na początku na pewno ten 41 minut to w ogóle było zupełnie łowienie na żurawiny, jakieś kalmary, maliny, co ja tam używałem jeszcze, truskawki, różne takie testowałem, ale generalnie widzicie, zostałem na sam koniec porzeczki i te zestawy zobaczycie na sam koniec. Tu mam 500 łącznie, plus 100 tam, 600, nieźle. Myślę, że jak się ustawicie tutaj, tam, o tam, na tamtym pomoście, zresztą widać mój spod, także jak się tam ustawicie, to powinno wam dobrze oddać. Także ja kończę. Pamiętajcie, łapa w górę i na razie.